Witam ponownie wszystkich na kanale Atokan. Dzisiejszy temat brzmi: jak zresetować do stanu fabrycznego tzw. Virgin moduł BCM na przykładzie jednostki sterującej od Opla Astry. A tak się prezentuje nasz moduł, który za chwilę będziemy resetować do stanu Virgin. Zazwyczaj robimy taki zabieg, aby zaprogramować moduł, ponieważ posiadał jakieś błędy lub zamierzamy sklonować do niego identyczny moduł. A co ważne, wszystkie czynności przeprowadzimy bez konieczności otwierania modułu i lutowania, co jest, jak wiecie, bardzo żmudne i czasochłonne. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności musimy przygotować sobie miejsce pracy, które będzie wyposażone w niezbędne narzędzia, a będą to w naszym przypadku programator IO Terminal w wersji 8 z pełnym oprogramowaniem, choć będziemy potrzebować w tym wypadku tylko aktywacji Opel BCM. Tak zwany adapter ECU do testowania na stole, będziemy również potrzebować standardowy kabel ECU wchodzący w zestaw IO Terminal 8, a także kabel USB tzw. AB do połączenia programatora z komputerem. No i oczywiście sam komputer plus zasilacz laboratoryjny. Najpierw musimy podłączyć nasz programator IO Terminal do komputera kablem USB, a następnie podłączamy standardowy kabel ECU z drugiej strony do naszego programatora do złącza DB9. Teraz łączymy nasz standardowy kabel ECU z kablem do testowania ECU na stole. Następnie przechodzimy do wpinania się w piny modułu BCM zgodnie ze schematem IO Terminal, do którego link znajdziecie na stronie producenta oraz w opisie tego wideo. Uwaga, kolorystyka przewodów kabla do testowania ECU na stole jest identyczna z kolorystyką IO Terminal, co jest bardzo istotne. Teraz upewniamy się, że wszystkie połączenia są poprawne. Mając już pewność poprawności połączeń, podajemy zasilanie plus 12V dla naszego modułu, wpinając dwa bananowe złącza plus i minus do zasilacza. Teraz pozostaje praca na komputerze z oprogramowaniem Opel BCM IO Terminal. My posiadamy oprogramowanie IO Terminal w wersji full, czyli pełnej, więc mamy już zainstalowane sterowniki USB oraz pobrane oprogramowanie. Przechodzimy zatem do interesującego nas oprogramowania, którym jest Multitool. Otwieramy go i przechodzimy do Opel GM, a następnie BCM i klikamy Read Info, aby odczytać moduł. Jak widzimy z odczytanych informacji, w oczy rzuca nam się typ pamięci flash, czyli Continental 70F3469 oraz EEPROM 95160. Klikamy zatem na odczytany typ pamięci i łączymy się z modułem BCM, klikając Connect. I obserwujemy konsolę komunikatów. Jak widzimy, otrzymaliśmy informację o statusie Device Waiting for Commands, co oznacza, że urządzenie jest gotowe i czeka na komendy. Klikamy zatem Odczyt pamięci EEPROM. Jak widzicie, trwało to bardzo krótko, a po odczycie ukazują nam się zarówno PIN, jak i przebieg oraz numer VIN pojazdu. Teraz przechodzimy do zakładki Memory Dump, czyli zrzut pamięci, aby zapisać kopię zawartości pamięci jako kopia zapasowa do pliku bin. Jest to bardzo dobra metoda, jeśli coś pójdzie nie tak, zawsze mamy plik kopii pod ręką i możemy wrócić do stanu wyjściowego. Teraz możemy już kliknąć przycisk Reset Virgin. Obserwując konsolę poniżej, widzimy status Reset Done, co oznacza, że resetowanie do stanu fabrycznego dziewiczego zostało wykonane. Rozłączamy się zatem z modułem BCM, klikając Disconnect. A teraz, aby sprawdzić, czy na pewno operacja przebiega poprawnie, łączymy się jeszcze raz z naszym modułem, odczytujemy pamięć EEPROM, zapisujemy kopię do pliku bin. Otwieramy dowolny edytor hex, wczytujemy obydwa pliki, zarówno przed, jak i po operacji i porównujemy. Jak widzicie, są różnice.
Teraz możemy rozłączyć się klikając Disconnect. I to już wszystko. Jeśli to wideo było pomocne, daj kciuka w górę i subskrybuj, ponieważ filmów instruktażowych będzie przybywać. A jeśli coś było niejasne, zostawcie komentarze poniżej. Link do naszego sklepu w opisie. Dziękujemy za uwagę.